poprzednim odcinku Mitty zabrał nas na wyjątkową podróż po szalonej Kampali nieutartymi szlakami. Dziś czas ruszać dalej. Dołącza do mnie mój kumpel Yuki z Finlandii, a naszym celem jest Jinja. Miejsce nad brzegiem największego jeziora Afryki, gdzie wypłynę na połów ryb z lokalnymi rybakami. No to co? Kręcimy przygodę! Słuchajcie, moi drodzy, to jest Yuki z Finlandii i opuszczamy właśnie Bushpeak Hostel i jedziemy w stronę wschodnią. Thank you very much, bye. Jedziemy w stronę wschodnią w Ugandzie, około 100 km do miasteczka Jinja. Mieliśmy tutaj Richarda, który obiecał, że nas weźmie, ale ma problemy z samochodem, więc zdecydowaliśmy się pojechać na własną rękę. Zajmie to nam około 2 godzin. Najpierw musimy wziąć boda, czyli lokalny motorek, a raczej 2, bo mamy duże plecaki, żebyśmy nie zlecieli, no i się udać na tutejszy autobus. O, już są jakieś motocykle, więc ruszamy. W końcu udało nam się wsiąść z Yukim do lokalnego busa. Nie targowaliśmy się specjalnie, bo mamy tą samą filozofię, czyli czasem nie warto się targować, tylko wsiadać, zwłaszcza jak jesteśmy w takich miejscach podwyższonego ryzyka. No ja mam zapięty pas, on nie ma, bo nie ma pasa. Mamy poduszki powietrzne, airbagi z naszych plecaków. No i jedziemy do Jinży. Humary są dobre. Cieszę się, że go spotkałem. Jest gościu inspirujący naprawdę no i czas ruszać. Zostaliśmy właśnie zatrzymani przez policję. Samochód jest sprawdzany. Tak to tutaj działa, troszeczkę łapówki i dalej chyba pojedziemy. Nie wiem, bo nie chcę tego filmować. Nie wolno w żadnym kraju, jednego się nauczyłem, filmować jakichkolwiek służb. Przekonałem się o tym w dosyć mocny sposób. No, ale nie wyjechaliśmy może 10 km. Już jest pierwszy stop, jak to Yuki powiedział. Coś to za łatwo idzie, coś się będzie działo. Zobaczcie na tą drogę. Skończył się asfalt. Jedziemy po takich totalnych wertepach, ogromnych dziurach. Na horyzoncie nie widać, kiedy to się skończy. Jak to usłyszeliśmy, jest w trakcie budowy, chociaż nie widać żadnych tutaj samochodów. Nie no, coś tu robią, ale tak trochę chyba. Nie ujechaliśmy 5 km, jak następny policjant nas zatrzymał. Znowu ta sama procedura, szybkie sprawdzenie niby dokumentów. Nie wiem, czy nawet zdążył przeczytać. Głównie chodzi o to, żeby dostać po prostu w łapę. Tam, dokąd zmierzamy, znajduje się miejsce uznawane za jeden z największych cudów natury. To właśnie tutaj, przy jeziorze Wiktorii, zaczyna się Nil, najdłuższa rzeka świata. Wyobraź sobie, że jej wody płyną przez ponad 6000 km w 8 krajach i kończą swój bieg w Egipcie, wpadając do Morza Śródziemnego. Tak przynajmniej podaje Encyklopedia, chociaż ostatnie badania wskazują jednak, że to Amazonka jest najdłuższa. Niby żyjemy w XXI wieku i planujemy lot na Marsa, a dalej są spory o długość najdłuższej rzeki na naszej planecie. No niezłe. Z chęcią to sprawdzę. Kto jest za taką wyprawą? Dajcie sygnał w komentarzu. W Ugandzie busy nazywają się matatus i są jak jeżdżące dzieła sztuki. Często na ich bokach są cytaty religijne, hasła albo zdjęcia znanych piłkarzy, bo przecież modlitwa i Messi to przepis na bezpieczną jazdę. Tutaj muzyka to życie. Matatus często mają wielkie głośniki, z których leci afrykański gospel. Można nawet się przemieszczać poboczem. Wszystkie ruchy tu są dozwolone, z lewej, z prawej. Przejechaliśmy jakąś 1/3 odległości, no i stoimy. Wielki korek, już od kilkunastu dobrych minut. Ani w lewo, ani w prawo, w żadnego kierunku się samochody nie poruszają, w żadnym kierunku. Pytamy się tutaj ludzi, co się stało, mówią, że ścinają drzewa. Gdzieś tam na dole w dolinie. Mi to wygląda bardziej na wypadek. Przygodami, jak to Yuki mówi, dobrze, że się przemieszczamy. Ale to nie tym razem, teraz jest stop.
The same year. Who's Kumba Wumps? Bus z lewej, ciężarówka z prawej. Jeszcze nas wyprzedzają tutaj, z tamtej strony. Totalna wolna Amerykanka. Jesteśmy jak w kanapce. Droga jednopasmowa. Się robią 3 pasy w jedną i jeden w drugą. We are moving. At last. This is a friend of mine. Przed chwilą był znak o wyjeździe ze szkoły, żeby uważać, ale kierowca cisnął jeszcze bardziej nogę w podłogę. W Afryce mówi się Hakuna Matata, czyli nie ma problemu. Chyba to idealnie oddaje klimat tej podróży. Z planowanych 2 godzin jazdy zrobiło się prawie dwukrotnie dłużej, ale kto by się tym przejmował, skoro wokoło mamy takie fajne widoki, życie się toczy swoim tempem, a kierowca zdaje się mieć nieskończoną cierpliwość. Dojeżdżamy do Jinja, miejsca znanego z niepowtarzalnego klimatu i niezwykłej historii. Jeszcze tylko przejazd przez nowy most, tak zwane źródło Nilu, który sam w sobie jest małym dziełem sztuki i będziemy na miejscu. No, a dokładniej w mieście. Czasami Afryka uczy nas, że w podróży liczy się nie tylko cel, ale też cała droga. Po 4 godzinach podróży 100 km w końcu dojeżdżamy do Jinży. Jeszcze 2 km przed nami do hostelu, który znajduje się nad brzegiem jeziora Wiktorii. Zaraz chowam telefon, bo nie jest to takie super bezpieczne. Idziemy sobie spokojnie z Yukim. W pewnym momencie się mnie pyta, czy wiem, jak wygląda afrykański chód. I wygląda on mniej więcej tak. Pół kilometra na godzinę. Chyba że jest gorąco, to 200 metrów na godzinę. Całe życie jest człowiek uczy, nawet afrykańskiego chodu. O kurde, zaraz mnie tu rozjadą. I think that way.
Po raz kolejny spotykam taką maszynę Zingera. Przypomina mi się moja babcia, która szyła na takiej maszynie, a gdzieś w moich podróżach ciągle mi towarzyszy jej duch, więc po raz kolejny, tym razem w Ugandzie. Powoli dochodzimy do naszego hostelu. Nie było to łatwe, bo skręciliśmy w jedną złą uliczkę, później w drugą. W sumie tu się nie przejmują nami w ogóle, co jest fajnym uczuciem, bo nie zwracamy na siebie aż taką uwagę i nie wzbudzamy takiej jakiejś reakcji, bo w naszą stronę po prostu trochę się ludzie patrzą i tyle. Nie tak jak w innych częściach. O, cisza, spokój. O, jest jakaś restauracja nawet. Hi. Wow, that's nice. Good afternoon. Hello, you're welcome. Hello. Hi, you're welcome. I haven't seen you for a while. Oh, sure. How are you? Good? Yeah, okay. Very nice. All right. Yeah. Look at that. Wyobraźcie sobie miejsce, które z pozoru miało być zwykłym hostelem, a w rzeczywistości okazało się prawdziwą perełką. Willą z tarasem i widokiem, który zapiera dech w piersiach. Właśnie tutaj zatrzymaliśmy się z Yukim. Z tarasu rozpościera się panorama na jezioro Victorii. Ten wieczór przypomniał mi, że podróże mają w sobie coś z bajki. A teraz najlepsze. Za ten nocleg zapłaciliśmy jedynie $15 za głowę. Tak, dobrze słyszycie, $15 i to razem ze śniadaniem. A śniadanie? Proste, ale przygotowane z sercem. Obsługa tutaj to skarb. Zawsze uśmiechnięci, gotowi pomóc, jakbyśmy byli ich najlepszymi przyjaciółmi, a nie tylko gośćmi na jedną noc. No i jest jeszcze rezydent tego miejsca, lokalny kot. Towarzyski przez cały czas kręcił się wokół mnie. Miał w sobie coś z gospodarza, jakby to on tu pilnował, żebyśmy czuli się tu jak w domu. Hostel, który miał być zwykłym przystankiem, okazał się miejscem, do którego chciałoby się wracać. Tu nie tylko odpoczęliśmy, ale poczuliśmy, że każdy detal od widoku po serdeczność ludzi sprawiło, że to miejsce jest wyjątkowe. Dzień dobry, cześć moi drodzy. Witajcie z Gingy w Ugandzie. Z rana wybieram się na połów ryb w jeziorze Victorii. Czekam właśnie na pana Minim James, który ma mnie zabrać. Nie ma innych chętnych. Temperatura jest bardzo względna, bo 20 stopni na plusie. Troszeczkę zachmurzenia, ale bardzo przyjemnie. Dzisiaj ma być o 28 tylko, bo jest zima. Nie ma co tracić czasu na pogaduchy. Ruszajmy. See the one tribe, they are serious workers. Rozgadałem się ze znajomymi przy śniadaniu, a gość już czeka. Pleased to meet you, man. How are you doing? What's your name? Abu. Abu? Yes.
Come on, let's go, man. Alright, have fun. Thank you. Get fish. Yeah, not even one. Thank you. Nasza taksówka właśnie zmierza. Boda, czyli motocykl, którym oczywiście pojedziemy w trójkę. Dotarliśmy na miejsce. Podróż około 15 minut przez całe miasto Jinja. Jesteśmy tu na takim wzniesieniu. Ciekawy teren, jest zachmurzone, jak możecie widzieć, ale dodaje to takiego klimaciku. No, czuć ryby w powietrzu, chociaż wysokość tutaj jest spora. Musimy zejść do nurtu rzeki. To jest chyba początek Nilu. Ale błoto. Ale nawet podeszwy się dobrze trzymają tego, powiem szczerze. Nie wygląda, ale jest dobrze. Dobrze się schodzi po tym. Przynajmniej na razie. Yes, I'm from Poland in Europe. It's between Germany and Ukraine. I can see you are Arsenal fan. Yeah, me too. No, the t-shirt, the jersey. Yeah. Plenty of Arsenal fan in Uganda. No, we are many. Ta dróżka gliniasta wygląda na bardzo śliską, ale to trochę jak w górach. Słuchajcie, trzeba zaufać podeszwie. Grip jest dobry, trzyma się but dosyć solidnie. Jesteśmy w połowie drogi, trzeba tutaj na moje oko zejść tak gdzieś około 100-130 metrów od poziomu drogi. Nurt jest dosyć wartki. Zaraz się przekonamy, co to za łódeczka na połow ryb. Jomuś poszedł po rybaka. Tutaj mają chyba chatkę. Rybak o imieniu James jest podobno przy tafli wody. Więc zmierzamy do niego tutaj tym wąskim przejściem między krzakami. Grupa psiaków tutaj do nas dołączyła. Mają ochotę na pewno na jakieś śniadanko. Co jest, chłopaki? It's coming, that's the boat. All right, so he's on the water already.
Good morning, James. Yeah, I'm Jeff. Hey, you know my name. Thank you. You're welcome. So I jump in? You are going to fish. Yeah. So let me sit there. You come here. Even you are going. Because you can help. Yeah. You go with together. I'm going to sit there. Oh, there's already some fish. You sit here. Where shall I sit? You sit there. Over here? Yes. Face that side because you are facing one. Over there? Side. Face the other side. You first the other side. The other side. Yes, because you are facing one Like that. like that. In the middle, one is one. Czy ta łódka jest stabilna? No. Trzeba znaleźć odpowiedni balans. I've got these young ones. Hey, they look bigger. O. Słuchajcie, między moimi nogami złowione przed chwilą ryby. Nie przeze mnie, ale buty będą do wyprania. Wow. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, bardzo serdecznie Cię zapraszam do komentowania, lajkowania, udostępniania może znajomym, oczywiście do subskrybowania, ewentualnie jakiegoś mojego wsparcia. Bardzo dziękuję. Pamiętajcie, kolejne odcinki co 2 dni na kanale Solo po Planecie. Dziękuję, cześć!